Witam serdecznie wszystkich widzów. Dziś nietypowo z warsztatu. Miało tego filmu w zasadzie nie być, no ale wyszła taka nieprzyjemna sprawa i myślę, że może kogoś to ustrzec. Miałem się tym nie chwalić. Miałem pokazać już gotowy projekt montażu pojemnościowej kierownicy z ogrzewaniem, ale wyszły pewne komplikacje. Na szczęście w nieszczęściu może uda się bezkosztowo obyć z tym, a zaraz Wam opowiem, o co konkretnie chodzi. Sprawa dotyczy, jak widzicie, mam tutaj kierownicę z Cupry, konkretnie Formentor, 2021 rok. Kierownica skórzana, oczywiście podgrzewana, pojemnościowa, z dodatkowym przyciskiem od asystenta. Zaraz Wam wszystko opiszę. Zamówiona kierownica na Allegro, zapłacone, kurier, czekamy na dostawę. Dlaczego kupiłem na Allegro? W opisie kierownica sprzedawana jako nowa. Napisałem maila do firmy z zapytaniem, czy kierownica na 100% jest sprawna, czy chodzi głównie o podgrzewanie i o pojemność. Z racji tego, że te kierownice miewały czasem problemy z tym, że albo jedno, albo drugie nie działało, po prostu no nie do końca to współgra. Jakiś procent tych kierownic jest po prostu wadliwych. Odpowiedź: nie, oczywiście kierownica 100% pewna, sprawna. Drugie moje pytanie, bo w ofercie sprzedaży było zaznaczone, że kierownica jest nowa. Moje pytanie w takim razie, czy na 100% jest to kierownica nowa? Odpowiedź, tutaj Wam załączę screeny. Kierownica zdemontowana z samochodu o przebiegu 10 km, nie nosi śladów użytkowania, jest idealna. Ok, zamawiamy. Nowa taka kierownica to jest koszt około 3000, taka na Allegro nowa, używana, to jest koszt około 1700 zł. Czekamy, zamówione, zapłacone, czekam na kierownicę. Pasuje teoretycznie plug and play, oprócz podgrzewania. Miałem w planach to robić do Arony, nikt by tego nie miał, więc chciałem być pierwszy, chciałem to wprowadzić. Manetki już mam też kupione. Zwijacz jest ten sam, przynajmniej do wersji pojemnościowej. Ogrzewanie to już jest kolejny temat na przyszłość. Ten film miał nie powstać, nie miałem tego wrzucać, chciałem zamontować całą kierownicę, nagrać to i wrzucić już gotowy materiał. No niestety kierownica idzie do zwrotu i już Wam mówię dlaczego. Kierownica jest z Cupry Formentor 2021. Ze wszystkich naklejek wynika, że luty 2021, luty-marzec 2021. Kierownica pojemnościowa, posiada tutaj przyciski od Travel Assist. Wtedy wiadomo, że jest pojemnościowa. Dodatkowo ten kabelek świadczy o tym, że jest pojemnościowa. Podgrzewana, mamy tu przycisk oraz dodatkową kostkę, która wychodzi w zwijak. Zwijak trzeba zmienić. Mam do tego numery, wyszukałem sobie takie rzeczy. Dlaczego tą kierownicę zwracam? Całe szczęście, już pomijając fakt zwrotu i fatygi i w ogóle, produkt zakupiony na Allegro, czyli z ochroną kupującego, etc. I to ratuje sprawę. Gdyby to było od osoby prywatnej, gdyby to było z OLX-a, już by nie było tak ciekawie. Kierownica w ofercie jako nowa zaznaczona. Super. Dwa zdjęcia, no tutaj akurat przyznaję, dałem ciała. Zazwyczaj wybieram oferty, na których jest dużo zdjęć, ale tutaj zaznaczone nowe, to mnie kurde zmyliło. Dwa zdjęcia, nawet niedokładne, niewyraźne. No i zobaczcie, kierownica na pierwszy rzut oka spoko, ale już na drugi spróbuję Wam to w jakiś sposób pokazać. Przychodzi kierownica, odpakowujemy. Kierownica zdyskwalifikowana. Do samochodu, który ja mam z przebiegiem 13 000 km, w życiu bym takiej kierownicy nie założył. No, polisiłem się na 1700 zamiast 2800 za kierownicę, do tego jeszcze Cupra. Ktoś powie, że no nie pasuje, bo by były szwy. Tak, zostawiłbym te szwy, zmieniłbym sobie ewentualnie te ramki na eferowskie, bo to jest wszystko do demontażu elegancko.
Może nawet bym te miedziane wstawki zostawił, bo jest tam też pomysł na takie małe zmiany wizualne w samochodzie. Ale okej, gdyby tego nie było, no to jeszcze może zostawię. Ale idę dalej, oglądam sobie tą kierownicę. W kierownicy, w otworach śrub, torksów widać piasek. No dobra, kurde, może gdzieś leżała na magazynie, nie wiem. Patrzę dalej, naklejki są tak jakby podmoczone. Ta jest starta. Tutaj jest lekko odklejająca się. No mówię, no nie wiem, ta woda, tak? Okej, wilgoć jakaś. Ale patrzę dalej. Odwracamy tą kierownicę. Kierownica ma 2 lata, przy czym zdemontowana niby z nowego auta. Tutaj aluminium utlenione. To jest korpus, jest z aluminium. Aluminium jest utlenione. Zostawia biały ślad. No kurde, takie rzeczy się dzieją jak, nie wiem, na elementach lusterek mi się kojarzy, korpusów lusterek składanych. Tam się utlenia aluminium, bo mają kontakt z wodą, z deszczem, z solą. Kierownica, wewnątrz auta, no jak to jest możliwe? No ale dobra, szukamy dalej. No i przechodzimy do sedna, przyglądamy się miejsca łączenia szwów skóry. Kierownica, powiem Wam, nie poczujecie tego. Kierownica pachnie nowością. Czuć no, element skórzany zawsze wydziela jakiś, czy tam ekoskórzany. To jest akurat skóra Nappa. Wydziela jakiś zapach. No ale przyglądam się. Tu Wam wrzucę przebitki z telefonu, bo może nie być tego dokładnie widać. Ale w miejscach, gdzie są szwy, jest po prostu osad. Jest nalot. Jest to jakiś szlam. I już pewnie się domyślacie. W opisie kierownica z auta z demontażu niemieckiego. 2021 rok. No i co Wam to mówi? Jakieś powodzie może były w Niemczech wtedy? Dobrze chyba się domyślacie. Ja również sobie już wydedukowałem, że kierownica jest z demontażu. Z auta oczywiście można potwierdzić pewnie, że z niskim przebiegiem, ale z auta po zalaniu. No do tego to uszkodzenie. I powiem tak, myślałem o tym, żeby ją zamontować, bo jak już ją mam, to zamontować i zobaczyć, czy pojemnościówka działa. Ale niestety odpuszczam. Nie chcę montować jej, żeby nie wyskoczyły jakieś błędy, żeby nie doszło do zwarcia. Bo to jest jeszcze nic. Przebitki z tej pleśni Wam wrzucę. Na przykład tutaj są zatkane te otwory w tej skórze perforowanej. Tutaj jest dosyć mocno wyraźnie pokazany. Dokładnie tutaj jest taki zielony nalot, mech jakiś. Tutaj za łopatką zmiany biegów mech wystaje. No po prostu tragedia. Najlepsze jest to, że napisane jest w ofercie, że ta kierownica jest nowa. Druga, trzecia, kolejna, czwarta, piąta, nie wiem, sprawa. Wtyczka od podgrzewania. Podgrzewanie, wiecie, mata podgrzewająca. Wtyczka jest brudna. Wtyczka jest z ziemi. Nie wiem, otarta. Gdzie, słuchajcie, gdzie na kolumnie kierowniczej, gdzie pod poduszką brud. Kolejna rzecz. Ktoś odpinając wtyczkę tutaj od sterowania przyciskami, ten element metalowy, ja później już popatrzałem sobie zdjęcia na innych aukcjach, ten element metalowy, on powinien przylegać. On tutaj, jak widzicie, odstaje. Tutaj powinna być jeszcze wychodzić wtyczka od airbagu i dodatkowo ta wtyczka. Ktoś nie odpiął tej wtyczki i to ciągnął w tą stronę. Odgiął ten metalowy element od dodatkowego kabelka od pojemnościówki. Wyciągnął go na około 5-6 mm do góry. A jak to ciągnął, to wszystkie 5 kabli, przewodów jest naderwanych. Może nie tyle naderwanych, ale co jest, tulina jest zerwana, a na tym brązowym, masowym już widać miedziuchę pod spodem. No powiem tak, to już z automatu dyskwalifikuje tą kierownicę.
Praktycznie tak jak ją wyciągnąłem z pudełka, jak przyszła, jak kurier dostarczył, obejrzałem sobie ją i od razu kliknąłem zwrot na Allegro. Warto robić zakupy tam, przynajmniej ze względu na to, że od razu jesteśmy w pewien sposób chronieni. Kierownica wraca do sprzedającego, firma handlowo-usługowa. Oczywiście danych tutaj nie będę podawał, nie mam na celu nikogo oczerniać, aczkolwiek takie rzeczy trzeba by było pewnie nagłaśniać, ale to raczej dla waszej wiedzy, że macie takie prawo i że nie dajcie się zrobić na takie buble. Tutaj jedyne co, no zlisiłem się. Tak jak muszę przyznać, no połowa ceny prawie, produkt nowy. Kurde, co może pójść nie tak? No widzicie, jednak może. Uczciwość sprzedających. Może nawet bym próbował ją podłączyć, gdyby nie ten fakt. Odpada od razu. Absolutnie nie. Ja w tej chwili mam nową FR-owską kierownicę i jakbym miał zamienić na takie coś, no way. Nie ma bata. Dobra, rozgadałem się. Tyle tylko, że dotknąłem na żywo kierownicy bez poduchy. Wiem, gdzie są elementy do demontażu, co jest do wpięcia, gdzie co. Kierownica jeden dzień u mnie. Już mam zamówioną paczkę do impostu i kierownica wraca. No cóż, to tak się wyżaliłem Wam. Na razie tego modu nie będzie u mnie na YouTubie, aczkolwiek mam już rzeczy pod to kupione. Szukam ładnej kierownicy.